Cześć. Wiele osób pyta mnie o szkolenia, o to, jak zostałem piercerem. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam opowiedzieć o moich początkach, o tym, jak można się doskonalić w tym kierunku i co zrobić, żeby się z tą profesją związać. Morbidzie, ile lat zajmujesz się przekuwaniem? Około 16. I co Cię skłoniło, żeby zostać piercerem? Wszystko zaczęło się od nieudanego przekucia pępka mojej byłej żony. Taka przygoda związana właśnie z tym zabiegiem skłoniła mnie po części też i poprzez szkołę, do której wtedy chodziłem, żeby się spróbować tym zająć i pokazać ludziom, jak można to zrobić trochę inaczej, trochę lepiej. Czego dokładnie się nauczyłeś w tej szkole? Co robiłeś w niej? Znaczy, to była szkoła techniki dentystycznej i może nie miałem tam jako przedmiot całej anatomii człowieka, mieliśmy tylko anatomię głowy. W sumie technikowi dentystycznemu więcej nie trzeba, ale z biblioteki sobie wypożyczyłem atlas anatomii człowieka. Przede wszystkim poznałem budowę histologiczną skóry, rozmieszczenie naczyń nerwów, układ krwionośny nerwowy człowieka, co jest najważniejsze przy przekłuwaniu. A dalej już poszła instrukcja z rodziny od kardiochirurga, jak na przykład właśnie się zakłada rękawiczki jałowe, co to jest autoklaw, do czego służy. No i to już był taki dla mnie bodziec, który tym bardziej mnie zmotywował, żeby zacząć robić kuku innym. Później zacząłem szukać już informacji w internecie. No i trafiłem na bardzo ciekawą stronę, chyba największa, najbardziej poświęcona wszelkim modyfikacjom cielesnym, od tatuaży, kolczyków, blizny, implanty i inne takie różne ciekawe historie. A później próbowałem też w jakichś studiach się podpytywać ludzi. No i przede wszystkim jestem samoukiem, więc do wielu rzeczy dochodziłem sam. Ćwiczyłem to, co się dało na sobie, a jeżeli jak już stwierdziłem, że no dobra, okej, mogę to zrobić komuś, no to było na znajomych tak zwana nauka, króliczki doświadczalne, ale byłem już na takim, powiedzmy, może poziomie tej mojej wiedzy teoretycznej, że byłem w stanie zaryzykować wykonanie przekłucia na kimś, już nie na sobie. Czy na przykład możesz polecić jakieś zagraniczne szkolenia, które są warte uwagi? Zagraniczne szkolenia, które jest parę takich miejsc, ale to są naprawdę dosyć czasem duże wydatki. Sam żałuję, że nie ze wszystkiego mogę skorzystać. Czasem się zdarza, że do Europy przyjeżdża ze Stanów Steve Howard. Ktoś, kto naprawdę jest tak zdeterminowany, że postanowi to zrobić, może do Fakira Musafara, do Stanów pojechać, ale żeby daleko aż tak bardzo nie szukać i łatwiejszy jest dostęp do tego i nie jest to aż tak bardzo kosztowne, ale jednak swoje trzeba zapłacić. W Essen w Niemczech są organizowane konferencje, które się nazywają BMX. I tam przyjeżdżają najlepsi ze świata i pomagają tym ludziom, którzy już są w branży, rozwijać się bardziej, początkującym. Także naprawdę z tego też warto skorzystać. Czy ważne jest miejsce, w którym przekłuwasz? Czy jest to ważne, czy robisz to w domu, czy robisz to właśnie w przeznaczonym do tego studio? Czy miejsce jest ważne? No na pewno musi być to przystosowane pomieszczenie. Ale nie jest to obowiązek pracy w studiu, w salonie. W warunkach domowych również można stworzyć i też prawidłowe warunki do przekłuwania. Ja w sumie od tego zacząłem. Miałem swoją firmę zarejestrowaną w mieszkaniu. Miałem swój własny autoklaw, kupiłem autoklaw, kupiłem wszystkie narzędzia, materiały potrzebne, było wydzielone miejsce dla klientów. Czy osoby, które zaczynają właśnie przygodę z przekłuwaniem, mają łatwy dostęp do wyposażenia takiego miejsca?
do zabiegu, czy raczej jest to ciężko dostępne w Polsce? Nie, dostęp ciężki nie jest. Jest wiele firm specjalizujących się w sprzedaży sprzętu medycznego, hurtowni medycznych, w których można kupić właśnie materiały medyczne do wyposażenia typu podkłady, gaziki czy wszystko inne, co jest potrzebne. Jeżeli kogoś nie stać na kupno własnego autoklawu, zawsze można nawiązać współpracę chociażby z gabinetem stomatologicznym, w którym jest autoklaw klasy szpitalnej, czy spróbować dogadać się ze szpitalem, czy właśnie z jakimś innym studiem tatuażu, albo na przykład z jakąś hurtownią sprzedającą biżuterię do piercingu i no, płaci się za sterylizację. Ale no, to nie są też jakieś straszne wydatki na wysterylizowanie tam nawet i 100 kolczyków czy 40 narzędzi. W tej chwili też i właśnie sprzęt, jaki jest potrzebny do pracy, też nie jest wcale jakoś bardzo drogi. Jeżeli właśnie nie chcesz używać autoklawu, sterylizować narzędzi, są narzędzia jednorazowego użytku, także chcieć, poszukać, to wszystko można znaleźć. Czy według Ciebie każdy może zostać piercerem, jeśli tylko chce? Zasadniczo tak. Na pewno osoby z większymi zdolnościami manualnymi i chęcią zdobywania wiedzy bardziej się w tym kierunku sprawdzą niż osoby, które traktują to jako chwilową zajawkę na zasadzie, że teraz jest popularne, to i ja porobię dziury innym. Co najbardziej daje Ci satysfakcję w byciu piercerem? Wszystko. Wszystko, a przede wszystkim to, że mam kontakt z ludźmi. Nie jestem panem pod krawatem, nie lubię takiego sposobu ubierania się, nie siedzę przy komputerze 8 godzin wpatrzony w cyferki, literki, w cokolwiek. Jestem gadułą, więc sprawia mi radość rozmowa z klientem. Tak zwane zabawianie może w trakcie przekłucia, żeby właśnie jakoś człowiek mniej był spięty i ta możliwość, że mogę poznawać bardzo dużo ciekawych osób, bo zdarzyły mi się osoby z branży aktorskiej, dziennikarze, także naprawdę jest to specyficzny rodzaj pracy, ale daje możliwości właśnie poznania naprawdę bardzo ciekawych ludzi. I to mnie strasznie satysfakcjonuje. Okej, dzięki. Dziękuję również. Tak pokrótce przedstawia się moja historia związania się z piercingiem. Z racji tego, że jest to dziedzina, która się cały czas rozwija, nie ma jednej konkretnej drogi w doskonaleniu się, może to, co dzisiaj usłyszeliście ode mnie, pomoże Wam w podjęciu decyzji, jakoś Was to zainspiruje. A gdybyście chcieli na przykład skorzystać z mojej pomocy i szkoleń, kliknijcie w link poniżej. To by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się.